Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki Pandemia Pawła Kapusty. Jeżeli jesteście ciekawi, co o niej myślę, to zapraszam do oglądania. Na sam początek przeczytałam Wam opis od autora, o czym jest ta książka, a później wyrażę swoją opinię na jej temat. Dziś żyjemy w rzeczywistości, którą staramy się oswoić w miarę nowej normalności. Co działo się na linii frontu podczas pierwszej fali zachorowań na koronawirusa? Jak wyglądały te pełne napięcia, obaw i dramatów dni? Jak sobie radzili ratownicy medyczni, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, osoby bezpośrednio stawiające czoła nowemu zagrożeniu i walczące o życie i zdrowie innych? Pracownicy hospicjów, sprzedawcy w dyskontach, funkcjonariusze służby więziennej, listonosze, pracownicy zakładów pogrzebowych, nauczyciele, w końcu pacjenci. Zarówno ci zmagający się z koronawirusem, jak i cierpiący z powodu innych chorób oraz utrudnionego dostępu do lekarzy. Ich życie też stanęło na głowie. Przeczytajcie tę mocną, chwilami wstrząsającą i do bólu prawdziwą reporterską relację Pawła Kapusty, który dokumentował przebieg pandemii w Polsce od ich oficjalnych pierwszych chwil. To opowieść prowadzona z wielu perspektyw, również osobistych, bo w sierpniu koronawirus dopadł także autora. Uzupełnieniem są pogłębione wywiady z twarzami walki z pandemią, ministrem zdrowia, profesorem Łukaszem Szumowskim oraz profesorem Krzysztofem Simonem. Głos zabierają także profesorowie Witold Orłowski i Marcin Król. I jak się domyślacie, jest to książka o początkach naszej pandemii. Książka składa się z kilku wywiadów, tak jak Wam przeczytałam tutaj na tyle, nie tylko z personelem medycznym, ale też ze sprzedawcami, nauczycielami oraz pacjentami, którzy nic z koronawirusem nie mieli wspólnego, a po prostu chorowali na inne schorzenia i nie mogli niestety kontynuować swojego leczenia. Zaskoczyło mnie tutaj w tej książce wiele fragmentów, ponieważ nie wszystkie informacje są podawane w telewizji czy internecie, dlatego myślę, że warto ją przeczytać. Są takie fragmenty, które naprawdę mogą nas szokować, jeżeli nie słyszeliśmy o tym wcześniej. Na samym końcu mamy 4 wywiady znanych osób, ale dla mnie osobiście można by było to pominąć, bo to były takie wywiady, które mogliśmy gdzieś słyszeć w telewizji, więc to było dla mnie troszkę zbędne, ale te wywiady z osobami, które miały faktycznie styczność z chorymi, to naprawdę jest warte uwagi. Myślę, że książka jest warta uwagi i bardziej będzie budzić zainteresowanie, jak już u nas w Polsce koronawirus się skończy, minie kilka lat i ludzie od tego odpoczną i już nie będą zmęczeni i ciągle prześladowani tym wirusem. Wtedy będziemy bardziej zainteresowani, co właśnie autorzy takich książek mają do powiedzenia, jak to faktycznie wyglądało. Możemy poszerzyć swoją wiedzę. Większość osób teraz chce sięgać po książki takie, które oderwą ich od rzeczywistości, niż takie, które właśnie są w tej rzeczywistości. Tak jak teraz cały czas otaczamy się tematem koronawirusa, tak po książkę o koronawirusie mało osób wydaje mi się, że sięga. Chyba że takie osoby, które są bardziej dociekliwe i chcą się więcej na ten temat dowiedzieć, to jak najbardziej. Ale osoby, które są już zmęczone i znudzone, czy załamane już tą sytuacją, to na pewno nie będą chciały jej przeczytać i woleliby odłożyć to na późniejszy czas, gdy już sytuacja się uspokoi. Mimo że pandemia trwa już dobry rok, to zauważyłam ze swoich obserwacji, że jest naprawdę sporo osób, które nadal uważa, że to jest ściema, jakiś wymysł, że czegoś takiego nie ma, albo że to jest zwykła grypa. Dlatego tym osobom serdecznie polecam tą książkę i myślę, że sama w swoim otoczeniu miałam taką osobę, która na samym początku pandemii uważała, że to jest w ogóle ściema, że czegoś takiego nie ma. Nie nosiła maseczki, bo się wstydziła i uważała, że to jest zbędne, nie nosiła rękawiczek i nie stosowała żadnych ograniczeń. I jakiś czas później zachorowała, wylądowała w szpitalu na oddziale zakaźnym, była tam 2 miesiące dobre i dopiero wtedy, jak zobaczyła, jak sama przechodziła tą chorobę, ile osób tam się męczyło, jak to wszystko wyglądało, zrozumiała, że faktycznie coś takiego istnieje. I od tamtej pory, jak już właśnie wyzdrowiała, jak ją spotykam i nosi maseczkę, nosi rękawiczki, ciągle ma przy sobie płyn do dezynfekcji, a odległości od ludzi naprawdę robi spore, ponad te 2 metry i jak ktoś się zbliża, to od razu ucieka.
Więc myślę, że nie wszyscy zrozumieją, aż do czasu, gdy ten koronawirus nie dotknie ich czy osoby im bliskie. Do tego naprawdę lepiej uszczec się, niż później faktycznie przekonać się na własnej skórze, jak to jest. Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to. Staram się być ostrożna i unikać wszystkich tłumów w sklepach, czy też miejsc, gdzie ludzie się gromadzą. Dlatego też wolę przeczekać to, niż później zachorować i męczyć się przez jakiś dłuższy czas. Tym bardziej jak widzicie, że teraz koronawirus dotyka też młode osoby, nie tak jak było to na początku pandemii. Dlatego ja uważam na siebie oraz na to, gdzie i z kim się spotykam, żeby się uchronić swoich bliskich. Dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście ten reportaż, czy w ogóle czytaliście jakąś książkę na temat koronawirusa. Wiem, że kilka takich wyszło na ten temat, ale akurat potem sięgnęłam. Była chyba w promocji w Empiku wtedy po 19,99. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale warto się rozejrzeć. I dajcie mi znać, czy wierzycie w koronawirusa, czy może jednak jesteście osobami, które nadal twierdzą, że to ściema, że nic takiego nie ma i nie warto w ogóle zawracać sobie głowy, a wiadomości w telewizji wszystkie kłamią. Więc dajcie znać, jakie macie wy na ten temat zdania. I to by było tyle na dzisiaj. Taka krótka, szybka recenzja. Bardziej może ogólnikowa, ponieważ nie chcę streszczać tej książki ani takich rzeczy, które mnie tam zszokowały, bo chciałabym Wam zostawić to. No a o koronawirusie większość z nas dużo na ten temat wie. Może nie wszystko, ale coś tam wiemy, dlatego nie będę opowiadać szczegółowo o tej książki, bo mamy to na co dzień, dlatego zostawiam Wam ten temat i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!